Cześć, witam Was na kanale Joanna on the West Coast. Często pytacie, jak się żyje, jak jest w tej Kanadzie. Wielu osobom bowiem Kanada kojarzy się z niedźwiedziami, zimnem, z pięknymi krajobrazami oraz syropem klonowym. Postanowiłam, że opowiem Wam o życiu w Kanadzie, o Vancouver, które jest uważane za jedno z najlepszych miast do życia według rankingów od wielu lat. O moim życiu w tym mieście z perspektywy dwójpółletniej emigrantki, a także podzielę się, co warto wiedzieć przed podjęciem decyzji o przeprowadzce, w mojej opinii. Jeśli planujesz emigrację do Kanady, to oglądnij to wideo do samego końca oraz włącz subskrypcję. Na kanale dzielę się moją historią emigracyjną, poznasz tutaj ciekawostki językowe, kulturowe, a także pokażę Ci piękną Kolumbię Brytyjską. Zaczynamy! Zacznijmy od kosztów życia, a dokładniej od kosztów wynajmu. Koszty wynajmu nie powinny przekraczać 30%. Vancouver i Toronto są to miasta najdroższe w Kanadzie i w Toronto za mieszkanie 85 m2 zapłacimy około $2300 kanadyjskich. Jest to one bedroom, oznacza to, że jest jedna sypialnia plus salon. Na przykład za lunch w dzielnicy finansowej zapłacimy $17, a za transport, komunikację publiczną $145 miesięcznie i jest to najdroższy bilet miesięczny w Kanadzie. W Vancouver natomiast za mieszkanie o takiej samej powierzchni zapłacimy około $2200, a za bilet transportu publicznego około $100. Do kosztu wynajmu należy również doliczyć koszty mediów, które nie powinny przekraczać około $150 za dwie osoby. Jeśli zdecydujemy się na mniejszą powierzchnię, to w centrum za takie mieszkanie jak to zapłacimy $1650 plus oczywiście media. Cena ta jest sprzed 2 lat, ponieważ umowa na to mieszkanie była podpisywana 2 lata temu, więc mogła ona ulec zmianie. W Calgary za podobne mieszkanie zapłacimy już $1200, natomiast w Quebecu jest to kwota rzędu poniżej $1000. Warto wziąć te ceny pod uwagę, planując emigrację do Kanady. Jeśli planujemy przygodę z International Experience Canada, to wszystko jest ok. Natomiast jeśli planujemy budować swoje życie tutaj, to warto również wziąć pod uwagę koszty dla rodziny. Na przykład koszt żłobku czy przedszkola, które są bardzo wysokie w Kanadzie i bardzo różnią się pomiędzy prowincjami. W Toronto ten koszt jest najwyższy i średnio wynosi on około $1700 za jedno dziecko i jest on 10 razy wyższy niż na przykład w Montrealu. W Vancouver natomiast jest to kwota powyżej $1400. Na co mieszkańcy tych miast narzekają również na wysokie koszty ubezpieczenia samochodów. Przejdźmy teraz do tematu pracy. Jeśli chodzi o pracę i moje oczekiwania finansowe, to raczej były one w kierunku zmiany w stosunku 1:1. O co mi tutaj chodzi? Dla przykładu, jeśli w Polsce zarabiałabym kwotę około 100 000 złotych rocznie, to celowałabym wynagrodzenie w Kanadzie około $100,000 kanadyjskich. Natomiast jeśli w Polsce zarabiałabym około 50 000 złotych, to myślałabym o wynagrodzeniu w Kanadzie podobnym, $50,000 kanadyjskich. Niestety gratyfikacja w mojej pierwszej pracy w Kanadzie była niższa niż moje oczekiwania. Sytuacja może wyglądać inaczej, jeśli posiadamy roczne doświadczenie na rynku kanadyjskim. Największe branże, które dominują na rynku w Vancouver, to technologia oraz rozrywka cyfrowa. Nie jest to centrum finansowe podobnie jak w Toronto. Firmy są raczej mniejsze, więc ofert jest stosunkowo mniej. We wspomnianym już Toronto dominują również firmy technologiczne oraz media. Vancouver nie jest miastem, w którym robi się szybką karierę i zawrotne pieniądze. Do tego miasta bardziej przyciąga zachwycająca przyroda, bliskość oceanu i gór, a także styl życia bardziej z zachodniego wybrzeża. Sytuacja może wyglądać inaczej, jeśli posiadamy roczne doświadczenie na rynku kanadyjskim.
Słyszałam, że podobno w Toronto pracuje się szybciej niż w Vancouver i jest to podobne do tego, co mówią o Warszawie w porównaniu do Krakowa. Dodam tylko, że stawki minimalne w najdroższych prowincjach w Kanadzie, czyli w Kolumbii Brytyjskiej i Ontario, wynoszą powyżej $14 za godzinę. Natomiast średnie wynagrodzenie w tych prowincjach to powyżej 50 000 rocznie. Moje oczekiwania, a raczej przyzwyczajenie z Polski, gdzie nadgodziny są płatne i przysługiwało mi 26 dni urlopu, były ciężkim orzechem do zgryzienia tutaj w Kanadzie, bowiem nie ma czegoś takiego jak nadgodziny. Porównałabym to raczej do zadaniowego trybu pracy. Zwyczajnie trzeba zasuwać, a jeśli chodzi o urlop, to zawsze można wziąć bezpłatny i taki argument słyszałam od moich przełożonych. Na umowę zlecenie, od której zaczynałam tutaj w Kanadzie, przysługiwało mi 2 tygodnie urlopu płatnego, później natomiast na umowę już o pracę były to 3 tygodnie, nie jest to jednak standardem w Kanadzie. Punkt numer 3 to pogoda. W Vancouver zaskoczy Was nie siarczysta zima, a deszcz. Klimat jest tutaj umiarkowany, w lecie temperatura wynosi nieco powyżej 20 stopni, natomiast zimą jest ona powyżej zera, około 5 stopni. Warto wiedzieć, że Vancouver jest jednym z najcieplejszych miast w Kanadzie, co niesie za sobą pewne konsekwencje. To, co zaskoczyło mnie i dla wielu osób jest ogromnym minusem mieszkania w tym mieście, to deszcz. Vancouver należy do jednych z 3 najbardziej deszczowych miast w Kanadzie i średnia liczba dni deszczowych w roku to 160 dni. Dlatego nazywane jest Rain City, Raincouver albo Wet Coast. Pora deszczowa trwa od jesieni do połowy wiosny. I tak, Vancouver potrafi padać kilkanaście dni z rzędu, dodatkowo brak słońca sprawia, że milej ten czas spędza się przy kominku, w jacuzzi czy saunie, co jest na przykład w standardzie w tym mieszkaniu. Moje wyobrażenia o Kanadzie to zima ze śniegiem. W tym roku jeszcze śniegu nie widziałam nawet z okna i wcześniej śnieg był naprawdę bardzo sporadycznie, jeśli pojawił się w mieście, to raczej wszyscy robili zdjęcia. Pamiętam, jak śniegiem zachwycili się moi koledzy z pracy z Australii, którzy śnieg widzieli po raz pierwszy. Inaczej natomiast wygląda sytuacja już na północy miasta, gdzie temperatura jest o kilka stopni niższa niż w centrum. Jak wygląda sytuacja w innych częściach Kanady? Na przykład w Toronto, dla przykładu, zimy są mroźne, suche i wietrzne. Temperatura średnia wynosi zimą minus 5 stopni, natomiast latem jest to około 25 stopni. W Calgary, natomiast w Albercie, minimalna temperatura dzienna wynosi minus 15 stopni, natomiast latem maksymalnie 22. Punkt numer 4 na dzisiaj to procesy emigracyjne, które w Kanadzie są długotrwałe i kosztowne. I nie będę tutaj opowiadać w szczegółach o możliwościach emigracyjnych i programach emigracji do Kanady, natomiast powiem, że warto się z nimi zapoznać, pomimo tego, że na początku ilość informacji jest naprawdę przytłaczająca i niejasna, przynajmniej dla mnie taka była. Należy poświęcić im czas. Warto również zastanowić się, czy nie skorzystać z pomocy specjalisty, konsultanta do spraw emigracyjnych albo adwokata. Koszt takich usług to kwota rzędu $300–500. Jeśli jesteście poniżej 35 roku życia, to możecie skorzystać z programu International Experience Canada. Jest to program, dzięki któremu ja przyjechałam do Kanady. Sprawdźcie również listę zawodów, na które obecnie jest zapotrzebowanie na kanadyjskim rynku pracy, a także zapoznajcie się z programem Express Entry oraz nominacją prowincji, Provincial Nominee. I ostatni, już 5. punkt na dzisiaj to tranzyt. Jeśli planujecie mieszkać w jednym z dużych miast, takich jak Vancouver, Toronto czy w każdym innym mieście, gdzie jest transport publiczny, komunikacja publiczna, to nie musicie myśleć o kupnie samochodu. Samochód nie jest koniecznością. Można natomiast skorzystać z carsharingu. Vancouver dobrze tutaj bardzo sprawnie działa Ivo, z którego my korzystamy, a także Modo. Uwaga, trzeba posiadać kanadyjskie prawo jazdy. Natomiast jeśli chcemy cieszyć się piękną Kolumbią Brytyjską i odwiedzać, eksplorować naturę tutaj, to na przykład możecie skorzystać z busu. Do popularnych miejsc można dojechać busem, istnieje taka linia jak Epic Ride, a także dołączać do grup na Facebooku i tutaj 2 grupy do polecenia: Vancouver Polish Outdoors Lover oraz Vancouver Anytime Adventure i szczegóły do tych grup znajdziecie w opisie poniżej do tego odcinka.
Natomiast jeśli planujecie żyć w jednym z miejsc, gdzie nie ma komunikacji miejskiej, tego public transit, to musicie wziąć pod uwagę kupno samochodu. Dla przykładu, ja oprócz Vancouver, które było na pierwszym miejscu u mnie, brałam pod uwagę również Kelowna, co wiązałoby się z kupnem samochodu. Mam nadzieję, że nie brzmi to wszystko tak bardzo negatywnie, a jedynie sprawi, że jeszcze lepiej zbadacie swoją sytuację przed podjęciem decyzji i realnie ocenicie swoje możliwości emigracyjne. Tak, aby Wasza emigracja nie była wielkim zaskoczeniem czy rozczarowaniem i abyście mogli cieszyć się czasem już tutaj na miejscu. Dziękuję Wam za oglądnięcie tego wideo do samego końca. Jeśli było ono dla Was wartościowe, to proszę zostawcie łapkę w górę. Jeśli jeszcze nie subskrybowaliście mojego kanału Joanna on the West Coast, koniecznie włączcie subskrypcję. Zachęcam Was do zadawania pytań w sekcji poniżej oraz do dzielenia się swoimi doświadczeniami. Będzie to wartość dodana dla widzów kanału i dla mnie. Dziękuję i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!